Cześć moi drodzy. Stwierdziłem spontanicznie, że nagram szybki odcinek ze względu na to, że jest piękna po prostu pogoda i wybrałem się na spacer. Także przy okazji chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, jak to działa z lasami. I znowu, jakie są zasady, co można, czego nie można. Ale zrobimy już to tak bardziej na spontanicznie. Oczywiście też linki Wam będę podsyłał. No i co? Korzystamy dzisiaj z pogody. Jest poniedziałek. Który dzisiaj jest? 7 dzisiaj jest listopada. Ostatnio nagrywaliśmy 25 października. No to co? Zapraszam Was. Odnośnie rozpalania ognia w lesie funkcjonuje to tak, bardziej można, niżeli nie można. Co to znaczy? Zasady mówią, że musimy po prostu sami ocenić, czy dany grunt nie jest za suchy, czy dany grunt nadaje się na to, żeby było tam rozpalone ognisko. Także bardziej chodzi o to, jak powinniśmy robić, aniżeli, że nie możemy robić. Czyli zasady są bardziej skierowane do ludzi. Zasady bardziej mówią: uważaj co robisz, rób to odpowiedzialnie, a wszystko będzie dobrze. Oj. Ależ się zapatrzyłem, zagapiłem. Na przykład kiedy przychodzimy do suchego lasu i widzimy ewidentnie, że jest wyścielona trawa, podłoże lasu suchymi igłami, liściami, korą i tym podobne, no to oczywiście takiego ognia rozpalić nie powinniśmy, tak? Bardziej rozpalamy tam, gdzie widzimy, że najzwyczajniej w świecie jest małe prawdopodobieństwo do tego, żeby ogień się rozniecił. Proste, prawda? Druga zasada jest zasada odnośnie rozbijania namiotów. Aha, bardzo ważne. Odnośnie rozpalania ognia to, że nie możemy używać oczywiście żywych gałęzi, nie możemy ucinać żywych gałęzi, nie możemy niszczyć i krzywdzić drzew. Możemy używać jedynie patyków, które znajdziemy na ziemi. Nawet nie powinniśmy używać drzew martwych, które po prostu leżą sobie na ziemi. Ok? Kolejną zasadą będzie, czy możemy i jak możemy rozkładać namiot, czy po prostu robić sobie tak zwany kemping w lesie. Odpowiedz mi, oczywiście, że możemy, jednak najzwyczajniej w świecie musimy robić to odpowiedzialnie, tak? Czyli znowu, bardziej do ludzi, ale rób to odpowiedzialnie, sprzątaj po sobie. Postaraj się przyuważyć, czy nie rozkładasz się niedaleko zwierząt, niedaleko ścieżek, które są uczeszczane przez zwierzęta, może jakiś nor, siedlisk. I co ciekawe, prawo mówi, że możesz zostać na 1 bądź 2 noce w danym miejscu, a później musisz się przenieść. Jeżeli chodzi o tą zasadę, to tak naprawdę nie ma tutaj wiele do opowiadania. Mimo tego, że tych połaci lasu jest naprawdę wiele w Szwecji, to są one bardziej otwarte niż zamknięte, się okazuje. Jak tak dalej pójdzie, to ten odcinek się zaraz skończy. Słuchajcie, kolejna zasada mówi o tym, co możemy zbierać w lesie, a czego nie możemy zbierać w lesie. I tutaj jakby odpowiedź też jest bardzo prosta. Najzwyczajniej w świecie warto sobie sprawdzić, co jest pod ochroną, a co nie jest pod ochroną, a wszystko inne możemy zbierać. Jak już się troszeczkę nauczyłem tego, jak to tutaj funkcjonuje, to wydaje mi się, że na pewno istnieją strony, które mówią o tym, jakie gatunki i w jakich porach roku są niedozwolone bądź dozwolone do zbierania. A tak to możemy sobie zbierać wszystko. Postaram się pójść troszeczkę do słońca, bo
troszkę je tam gdzieś zgubiłem, ale i tak jest przepięknie, bo mimo tego, że gdzieś tam to słońce faktycznie teraz za pagórkiem zgubiłem, to w związku z tym, że jest -1, a opady minimalne, to ten śnieżek się cały czas utrzymuje i to tworzy taką przepiękną kołderkę, taką małą kołderkę. Jakbyście troszeczkę ołówkiem naszkicowali kontury tego śniegu, że tak powiem. Jest naprawdę przepięknie. No i najważniejsza zasada, ostatnia zasada. Oczywiście jest ich więcej w związku z tym, że też różne regiony Szwecji, inne regiony Szwecji mają swoje lokalne restrykcje, ale to, o czym Wam opowiadam, obowiązuje na terenie całego kraju, na terenie całej Szwecji. No bo wiadomo, że czasami jest wyższa temperatura i gdzieś nie można wejść, ale skupiamy się na tych najważniejszych zasadach i właśnie ostatnią z nich jest taka, która mówi, gdzie możemy nocować, ok? Ależ tu jest pięknie. Czasami czuję się jak w krainie fantastycznej. Nie wiem dlaczego, ale akurat tutaj kojarzy mi się to z filmem Narni. Mimo tego coś chyba było. Jak się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że w Narni była taka zimowa kraina. Tak, moi drodzy, ja się z miejsca nie ruszam. Ja sobie tutaj postoję i do Was pomówię. Ostatnia zasada mówi o tym, ażeby nocować, że możemy nocować wszędzie. Co to znaczy? W związku z tym, że lasy w dużej mierze są prywatne, to zdecydowano się na taki ruch, żeby te lasy jednak były również i dla wszystkich ludzi, pod jednym warunkiem. Pod warunkiem zdrowego rozsądku. Czyli idziemy do lasu, nie musimy mieć bodajże zgody właściciela lasu. Wystarczy, że przenocujemy 1-2 noce, przemieścimy się w inne miejsce i oczywiście zrobimy to odpowiedzialnie. Posprzątamy, zadbamy o to, żeby właśnie nie rozpalać ognia w miejscu do tego nieprzystosowanym, że tak powiem, na dany moment. Czyli tak, no po prostu słuchajcie, możecie nocować w większości miejsc wszędzie, tylko uważajcie uważajmy na to, co robimy. Też pamiętajmy, że natura jest dla wszystkich, powinna być dla wszystkich, ale w Szwecji jest tak, że jednak jesteśmy i na terenie prywatnym, także mamy już takie 2 powody do tego, żeby dbać, prawda? Jestem niesamowicie oczarowany tym miejscem. No i tak, to były wszystkie zasady, czyli jak rozpalamy ogień, to uważajmy na to, żeby nie rozpalać go w miejscu suchym. Też nie rozpalajmy go przy kamieniach, bo też jest tutaj taka zasada, że właśnie przy głazach kamienia, żeby tego nie robić, bo głazy się nagrzewają i mogą popękać, mogą zmienić swój kształt. Po prostu możemy je uszkodzić. Do rozpalenia używajmy tylko i wyłącznie luzem leżących gałęzi. Odnośnie tego, czy możemy spać czy nie spać w namiocie, śpimy, ale odpowiedzialnie. 1-2 noce i się przemieszczamy. Też zależy od regionu, wiadomo. Odnośnie tego, czy możemy zbierać różne rzeczy, oczywiście, że możemy zbierać różne rzeczy, tylko najzwyczajniej w świecie musimy wiedzieć, co można, czego nie można. Wiem, jak to brzmi, no ale no jest to taka zasada dosyć logiczna i bardzo podobna do tego, co my mamy u nas, prawda? Także, jak widzicie, zasady nie są trudne, zasady nie są długie. Jest ich raptem kilka. Bardzo mi się podoba podejście, z jakim można się tutaj spotkać właśnie
do ludzi po prostu, bo to daje szansę. To daje szansę na to, żeby nauczyć się szanować coś, co jest tak powszechne i tak piękne, co mamy dookoła, prawda? Bardzo mi miło, że oglądacie, bardzo mi miło, że zostawiacie po sobie ślad, bo to jest wiadomo motywujące, szczególnie na samym początku kanału, szczególnie na samym początku kontentu. Fajnie jest widzieć, że jesteście, no i jeszcze raz dzięki za to.